Siemka, ja jestem Adacho i nie wiem, czy są uczucia lepsze od tego, jak wstaję rano, jeszcze nie zdążę dopić swojej herbaty i okazuje się, bo przeczytałem to w komentarzach pod moimi filmami, że rozdział Dragon Ball Multiverse został ukończony, więc mogę w końcu wrócić do historii, która ostatnio trzymała mnie na brzegu mojego krzesła. Rozdział 105, bo tutaj ostatni panel widzicie właśnie tej historii. Nie dość, że wprowadził tak duże dymy, nomen omen, bo mówimy tutaj o Xixim, który wiadomo jak wygląda kształt jego ciała, a w zasadzie jak wygląda jego ciało mimo tego, że nie ma kształtu. No generalnie jest to w cudzysłowie poddymiacz. Gość okazało się, że zna nameczański język i końcówka turnieju Multiverse okazała się być, jeśli chodzi o walkę, może trochę mało satysfakcjonująca, bo walka Goku i Xixi tak naprawdę zakończyła się na dwóch stronach. Goku został przedziurawiony i tę walkę automatycznie przegrał. Przez chwilę szukałem swojego kursora. Ale okazało się, że ta saga poturniejowa będzie tak naprawdę zaczynać się dopiero teraz. Szkarłatna Szczęka w ostatnim momencie wydaje mi się, że nie wiem, może wszystkich próbował wysłać z powrotem do swojego świata. Gast to usłyszał, Vegito w międzyczasie walczył z androidami, natomiast to jest coś, co działo się ostatnio. Dzisiaj, z tego co rozumiem, będziemy się zajmować rozdziałem specjalnym, rozdziałem ze świata 7, który ma dość, nie powiedziałbym, że enigmatyczną, bo jest to dość radosna okładka, natomiast nie wiem, czy jakkolwiek ona jest związana z tym, co zobaczymy w środku tego rozdziału. Mówię 105, ale to jest 107, czyli poprzedni rozdział nie był 105, tylko 106. Okej. Świat 7 to jest świat Gasta, czyli świat, w którym powstał Super Nameczanin. Frieza oczywiście najechał na planetę Namek, ale tam Nameczanie złączyli się, no i powstał w ten sposób nasz ukochany Gast Kartofel. Co tutaj się dzieje na okładce, nie mam pojęcia. Gast jest w salonie gier, Krillin to wszystko ogląda, mamy jeszcze w tle jakieś inne gry. No a tytuł? Nieustająca wojna. Nie ma jak strzelić selfiaka w spokoju. Tłumacze Dragon Ball Multiverse, myślę, że tutaj polscy zrobili dobrą robotę, żeby powiedzmy mnie zaciekawić, ale nie żeby wytłumaczyć mi zawartość tego rozdziału. Więc bez zbędnego bajdurzenia przejdziemy sobie do treści. Rysunkami zajmował się Bunga, skrypt oczywiście Salagir, no a kolorki na okładce Allo, I'm Jay. Allo, I'm Jay. Może to jest przywitanie? Allo, I'm Jay. Czy my jesteśmy... Czekajcie, bo mamy tutaj na pewno jakąś walkę, która wydaje mi się, że to byłby świat, w którym mieliśmy chyba... już pamiętam, to był ten specjalny Cell. Okej, dobra, chwila. W takim razie muszę chyba wrócić i przypomnieć sobie tamtą historię. To jest ta historia, w której Zero opanował całą ziemię, Gast tam przyleciał, cyborgi zostały zabite, ale w ostatnim momencie okazało się, że Cell tak naprawdę jest ostatnią deską ratunku doktora Zero, tyle że mamy tutaj informację, że Cell, ta wersja Cella, nie posiada komórek demonów mrozu. Frieza i Colt nie przybyli na ziemię. Ponadto Gast nie spotkał Goku ani Piccolo, więc nie poznaje ich energii. Gast bije się tutaj z Cellem perfekcyjnym, który tak naprawdę perfekcyjnym chyba nie jest. Zapomniałem totalnie o tym rozdziale, że to też się tyczy świata 7. Okej, dobra. Przepraszam, że mój Intel Pentium Dual Core, który tak naprawdę nie jest dual, tylko jednordzeniowy, trochę nie nadążał tutaj, ale wygląda na to, że mimo tego, że Cell w tej wersji chyba, no tak mi się wydaje, że nie perfekcyjnej, chociaż może on jest perfekcyjny, ale nie aż tak wykokszony jak znamy go z oryginalnej historii, mimo wszystko jest w stanie zaskoczyć Gasta. Doskakuje do niego w jednym momencie i uderza go w twarz. Gast jest wysłany w skały. Doskonały! Patrzy na swoje ręce Cell. Oj, gdyby on wiedział... Wiecie co? Może jest jakaś linia czasowa, w której Cell jest jeszcze bardziej doskonały niż ten nasz. Skoro mamy tutaj doskonałego, czyli perfekcyjnego Cella, on się w zasadzie nawet... To słowo perfekcyjny to jest coś, co raczej jest skojarzone z angielskim dubbingiem, bo Cell o sobie po japońsku mówił, z tego co pamiętam, coś w stylu kanzen. To jest chyba słowo, albo mniej więcej brzmiące podobnie do kompletny. Czyli Cell tak naprawdę wiedział, że musi pochłonąć Androida 17 i 18, żeby osiągnąć swoją kompletną formę, ale nie perfekcyjną. On nie był perfekcyjny, był po prostu ukończony. Więc być może jest jakaś linia czasowa, w której Cell, dajmy na to, nie wiem, może pojawił się trochę później i zebrał komórki jeszcze Dabury, Majin Buu, a może Goku Blacka nawet, więc to byłoby ciekawe, tak czy siak. Rozmawiamy tutaj o wersji Cella, która nie jest aż tak perfekcyjna jak ta, o której tutaj sobie myślę. Mamy tutaj też informacje o designy innych form Cella.
Forma Cella pierwsza i druga, gdyby nie miał komórek Frizy. Powiem wam, elegancko on wygląda. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj taki dodatek, bo tak naprawdę w kontekście samej historii chyba nie jest to aż tak istotne, ale fakt, że tutaj kolega Bunga w ten sposób się zachował i dał nam jeszcze taki bonus, jak najbardziej jestem za. Ale okej, Gast chyba nie został pokonany, a nawet na pewno nie został pokonany tym jednym ciosem. Nadal żyjesz? Dobrze. Obawiałem się, że moja pierwsza walka będzie krótka i nudna. Zawsze do usług, odpowiada Gast. Ja zawsze jak wracam do mangi Dragon Ball Multiverse cieszę się, że mogę to czytać po polsku. W międzyczasie widzimy, kto to taki był? Czy to było dziecko... To jest Gohan? Bo wygląda na to, że tutaj mamy kolejną informację w różnicach pomiędzy designami. Mamy małego Gohana, potem Gohana z okolic Cell Sagi, jest też Gohan z Majin Buu Sagi, ale po środku mamy jeszcze wersję, którą dodało Dragon Ball Multiverse. No i Videl też, zanim miała takie długie kocyki, powiedzmy była licealistką, też była troszeczkę mniejsza, więc mamy tak naprawdę Gohana i Videl 2 lata przed tym, jak zobaczyliśmy ich w Majin Buu Sadze. Oni wtedy byli w wieku około chyba 16-17 lat, nie pamiętam dokładnie, teraz mówię totalnie z czapy, więc wygląda na to, że mamy tutaj, chyba że będzie napisane. Nie, ale generalnie chodzi o to, że mamy tutaj Gohana, więc wydaje mi się, że to jest Gohan, który walczy tutaj z androidami, oni też mieli jakieś inne numery. To nie jest aż tak istotne. Jeden z androidów doskakuje do Gohana, wbije go w ziemię, a ten jest tak poobijany, że aż wraca do bazowej formy, ledwo trzyma się świadomości, być może nawet stracił przytomność. Wreszcie cię mamy, twoja energia należy do mnie, ale nagle... Chwila, moment, czy to jest android... Czy ta androidka zabija tamtego... Czekajcie, czy oni nie byli po jednej stronie? Mamy androidkę, która ma taki wielki kosmyk i strój przypominający androida 19. Mamy tutaj 2 androidy, prawda? Jeden z androidów zostaje przepołowiony, ten mężczyzna zostaje rozkojarzony i odwraca się do tyłu i wygląda to tak jakby... Nie wiem, to ta kobieta go tutaj przedziurawiła. Czy ja zapomniałem coś z poprzedniego rozdziału? Czekajcie, to jest scena z poprzedniego rozdziału. Dobra, przypomniałem sobie. Videl też bije się, tylko że oni przejęli kontrolę nad jednym z androidów. To jest zdalne sterowanie. Okej. Czyli tak naprawdę to jest nadal ciało androida, tyle że steruje nim Videl, bo przejęli go. Brawo Videl, nie mamy tu po co zostawać. Zabieram Gohana do bazy. Atakuj każdego, kto spróbuje nas śledzić, okej? Tak, zrozumiano. Jasno i wy... O! Chyba android odzyskał nad sobą kontrolę. Videl? Videl! Wykrzykuje Krillin. Wygląda to tak, jakby w ostatnim momencie, przed odlotem Krillana z prawie że martwym Gohanem na rękach, ten android albo odzyskał nad sobą kontrolę, albo może coś się stało z Videl. Zaraz zobaczymy, tak czy siak. Wracamy do walki Cella i Gasta. Wygląda na to, że Cell całkiem dobrze radzi sobie z Super Nameczaninem. Wyrzuca go w powietrze, łapie go za szyję, uderza go w twarz, traktuje go jeszcze kolankiem i uderzeniem tradycyjnym dragonballowym, uderzeniem młotowym, wbije go z powrotem w ziemię. No weź, naprawdę nie stać cię na więcej, mówi Cell, na którego ciele nawet nie ma żadnych zadrapań. Ależ owszem, tylko cię oceniałem, mówi Gast, który ma na swoim ciele, zresztą nie tylko na ciele, bo na ubraniach też ślady walki, ale wiemy, że Gast potrafi się regenerować. Mało tego, pewnie potrafi też regenerować swoje ubranie, więc i to też nie jest żadnym problemem. Gast wzlatuje przed twarz Cella, uderza go kolanem w twarz tak szybko, że ten nie jest w stanie zareagować. Cell jest wyrzucony w powietrze, Gast kontynuuje to natarcie, uderza Cella po raz kolejny. No wiemy, że ta historia musi się skończyć po myśli Nameczanina, bo to jest coś, co działo się dawno temu, a wiemy, że w tym świecie Gast przetrwał tę walkę, więc wygląda na to, że Gast przechodzi w końcu do ofensywy i do takiej, która naprawdę chyba Cella być może nawet wykończy tu i teraz. Gast rzuca się do niego, pojawia się za jego plecami, Cell nie jest w stanie zareagować i jest złapany w potężną aurę Ki, która jest w stanie nawet oderwać jego ogon. Uszkodził moje doskonałe ciało. Cell nie jest w stanie uwierzyć, że Gast ukrywał przed nim swoją prawdziwą moc. Mimo wszystko, no w tej wersji Cell też ma komórki Piccolo, więc jest w stanie się regenerować, natomiast być może poświęcił na to sporą dawkę Ki. To nie jest tak, że Piccolo się regenerował za darmo. Czasami było tak, że regeneracja sprawiała, że poziom Ki bardzo spadał, więc być może w przypadku Cella jest podobnie, chociaż nie wiem, jak to tutaj zostanie ugryzione. Tak czy siak, nie wiem dlaczego Gast jest zdziwiony, że Cell był w stanie się zregenerować. Być może ze względu na to, że było napisane, chyba to było na końcu właśnie tamtego poprzedniego specjalnego rozdziału, że Gast nie zna Goku i Piccolo, więc nie rozpoznał jego energii, więc też jest zdziwiony, że on ma energię na meczan, więc okej, zrozumiałe. Teraz moja kolej. O!
Czy to jest technika po widoku, czy to jest technika kopiowania się? Bo wydaje mi się, że to bardziej przypomina technikę po widoku, tak naprawdę te kopie Cella są nieco bardziej przezroczyste. No i technika kopiowania, tak naprawdę klonowania się, być może, jeśli to byłaby ta sama technika, której używał Ten Shin Han na 23. Tenkaichi Budokai, wiemy, że ona ma bardzo poważną wadę, tak naprawdę siła też jest dzielona, więc Gast, gdyby szybko zajął się wszystkimi kopiami, to w ogóle nie miałby już z nimi żadnych problemów. Tutaj wygląda na to, że Gast chyba używa techniki faktycznie kopiowania. Wygląda to tak, jakby te wszystkie kopie miały swoje fizyczne ciała. O nie, to jest faktycznie technika Ten Shin Hana. Zobaczcie, co robi Cell w swoich dłoniach. Wydaje mi się, że przygotowuje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Halo. To jest właśnie technika Ten Shin Hana. Nie tylko kopiowanie, ale również zapowiada się na Kikoho. Być może nawet na Shin Kikoho, czyli na nowe Kikoho. Zaraz zobaczymy, czy Mam tutaj rację, okej. Shin Kikoho, a może po prostu Kikoho. Cell tak czy siak atakuje tym atakiem Gasta, no i oczywiście jak walka toczy się z Nameczaninem albo z kimś, kto jest w stanie się regenerować, to byłoby głupio, gdyby nie można było tego zobaczyć w akcji, prawda? Cell już się zregenerował, odrodził swój ogon, a Gast tutaj traci rękę. Nie ma dobrej, ja zawsze to będę powtarzał, nie ma dobrej sagi w Dragon Ballu bez Nameczanina. No, zazwyczaj jest to Piccolo, który traci rękę, więc ten element mamy już odhaczony. Mimo wszystko to nie jest tak, że Gast już ma, powiedzmy, luzik. Teraz wystarczy, że się zregeneruje i to wszystko. Fakt, że Cell pomnożył się, można powiedzieć, sprawia, że Gast nie ma tak naprawdę chwili wytchnienia, bo unikając jednego Kikoho, podlatuje pod kolejnej, więc musi tak naprawdę cały czas... Tego się nie spodziewałem. Uciekać, chociaż, jak to mówią, najlepszą obroną jest atak. Wygląda na to, że Gast, unikając kolejnego ataku od kolejnej kopii Cella, chociaż dziwię się, że ta kopia Cella była w stanie, mimo tego, że miała obniżoną moc przez to właśnie podzielenie, nadal zranić Gasta. Chociaż wiemy, że Kikoho jest to technika, która wydobywa ki, która przewyższa znacznie ki użytkownika. Ten Shin Han przeciwko Cellowi w drugiej formie udowodnił, jak to działa. Pewnie też tutaj Cell korzysta ze swojej energii życiowej, więc być może faktycznie Gasta był w stanie uszkodzić, ale to nie zmienia faktu, że technika może być silna, natomiast sam użytkownik, podzielony Cell, jest na tyle słaby, że Gast jest w stanie jedną ręką spopielić jedną kopię. Każde ciało jest o wiele słabsze, mogę go teraz zniszczyć, myśli sobie Gast. Dokładnie to. Próbuje atakować kolejną kopię Cella, ta mimo wszystko bez problemu unika tego Keyblasta, ale to był tylko wabik. Gast pojawia się za plecami kolejnej kopii Cella i następnym Keyblastem spopiela drugiego przeciwnika. Ilu ich tam zostało? 5 ich było być może? Zostało jeszcze chyba 2. Tak czy siak wygląda to w taki sposób, jakby Gast bił się z 2 naraz. Nie rozumiem trochę tego, dlaczego w międzyczasie nie odrodzi sobie ręki. Widzieliśmy to na przykładzie kilku innych sytuacji jeszcze z głównego wątku Dragon Ball Multiverse, że regeneracja dla Gasta nie jest żadnym problemem. Tak naprawdę regeneracja jednej ręki dla Super Nameczanina, to nawet chyba ta zasada, o której wspomniałem, czyli to, że troszeczkę traci się ki, prawda? On by nawet tego nie odczuł. To nie jest tak, że on by stracił jakąś dużą dawkę energii przez regenerację jednej ręki. Być może w jakiś sposób tutaj blefuje. Może Cell nie jest do końca świadomy, skąd jest w stanie się regenerować. Chociaż raczej nie zakładałbym czegoś takiego. Cell w oryginalnym Dragon Ballu Z znał Piccolo, znał jego imię, więc fakt, że miał jego komórki też oznaczało, że miał wiedzę na temat jego umiejętności. Więc widząc tutaj Gasta pewnie wie, że ten jest w stanie się regenerować. Twoja technika ma wielkie wady. Jesteś wolniejszy, słabszy. Patrzcie, mamy tutaj chyba, nie powiedziałbym, że nawiązanie do sagi Granoli, ale być może jakieś oczko puszczone, albo na pewno podobieństwo do sagi Granoli. Kopie, z którymi walczył Gast, to było tylko odwrócenie uwagi, bo prawdziwy Cell w ostatnim momencie przywraca to całe ki do siebie, tym bardziej wzmacniając Kamehameha, które cały czas ładował. Gast nie był w stanie tego zauważyć, to dość dziwne, bo tak jak Cell mógł obniżyć swoją ki, to na pewno ten atak był jakkolwiek wyczuwalny. Może Gast po prostu nie zwracał uwagi na to, bo był skupiony na walce. Wygląda na to, że Gast jest trafiony tym atakiem, co trochę mnie dziwi, bo w momencie, w którym Cell jeszcze ładował to Kamehameha, Gast już się zorientował, co się święci. Więc być może stało się to tak szybko, że nie miał szansy zareagować, chociaż uważam, że jest to dość
naciągane. Tak bym powiedział, że Gast jest tutaj trochę znerfiony. Nie wiem, no mam wrażenie, że powinien był w stanie zareagować. Zwłaszcza, że w momencie, w którym ta moc od kopii wracała do oryginału, to Gast już wiedział, co się święci, więc być może byłby w stanie zareagować. No ale okej, wygląda na to, że jest trafiony tym atakiem i jest naprawdę mocno pokiereszowany. I nie wygląda to dobrze, chociaż ja nadal wierzę, że on po prostu blefuje. Ja nie wierzę w to, że Gast w takim stanie... Widzieliśmy jego walkę z Xixią, prawda? W zasadzie z Janembą. Nie wierzę, że on jest w stanie być pokonanym przez kogoś takiego jak Cell, który tak naprawdę nie jest aż tak perfekcyjny jak ten, którego znamy. Być może ten Gast to też jest jakaś słabsza wersja Gasta. Może przed treningiem, wiecie, w komnacie Ducha i Czasu, zanim został zdradzony i zamknięty w komnacie Ducha i Czasu na 10 000 lat. Znikniesz razem z tą żałosną planetą, deklaruje Cell. O, co tu się dzieje? Po pierwsze, koniec rozdziału, a po drugie, czy ja widzę animowaną okładkę, jak mama Uba trzyma Uba i firanka w oknie wieje, a logo Multiverse aż się błyszczy? Nazywam się Ub. Według mojej mamy to imię samo do niej przyszło. Dorastałem w świetnej rodzinie. Ale zajebisty rozdział się szykuje! Ale dlaczego to jest koniec poprzedniego? Dlaczego? No nie. Dobra, czekajcie. Zanim cokolwiek, ja tutaj skoczę sobie na komentarze, bo jestem ciekaw, co piszą internauci na ten temat. Tam prawie bez strat. Ciekawe, co Jiro na to znikanie planety. Że co? Od kiedy planetę chce zniszczyć? Przecież razem z doktorkiem działają na rzecz pokoju na świecie. No właśnie. Czyli jednak w tym świecie Cell nie zrobi wjazdu do wszystkich stacji TV i nie ogłosi swojego kultowego Cell Game całej Ziemi przed zniszczeniem. Szkoda. Zawsze lubiłem ten koncept grozy, jaki wówczas towarzyszył tej scenie. Dlaczego nikt nie pisze na temat tego, że Gast tak naprawdę powinien udawać? Ja nie wiem, ja wyrzucam ze świadomości teorię... O, Dragon Peace w ogóle. I znam tę fanmangę. Dragon Peace. To jest dość ciekawe, bo jest chyba kilka rozdziałów. To też jest manga w ogóle Gogety i Salagira, więc autorów Dragon Ball Multiverse, ale jest to oczywiście, jak widzicie, połączenie Dragon Balla i One Piece. Luffy sobie lata na Kindo, ale chcę, żebyście zobaczyli chociażby to. Patrzcie. Nami i Luffy jako Goku i Vegeta. Ja jeszcze tego nie czytałem, po prostu wiem, że coś takiego istnieje, więc być może jeśli będziecie chcieli, to sobie na to w swoim czasie zerkniemy. Inaczej, ja i tak czy siak chciałem tę mangę kiedyś przeczytać, ale jeśli będziecie dawali znać w komentarzu, to może przeczytam ją wcześniej niż później, no bo być może będzie to jakaś drobna rekompensata dla fanów One Piece. No bo ja akurat One Piece już tak przestałem oglądać. Ja sobie nadrobię, tam kiedyś na pewno sobie nadrobię, ale wiecie. Ale chwila, Cell w tej wersji nie ma komórek mrożonek, więc nie powinien być w stanie przeżyć w kosmosie. Niszcząc planetę, sam by się zabił. Gdzie tu... O! Kolega Miku 1995 naprawdę zadał dobre pytanie. O co tu chodzi? Być może Cell, nie wiem, nie myśli. Być może nie myśli, być może czuje się zapewnie. Nie wiem, dlaczego w ten sposób się zachował, bo tak naprawdę nie ma to faktycznie sensu. Jeśli nie ma komórek Frizy, to nie jest w stanie przeżyć w próżni. A to na pewno też nie jest rozkaz Jiro, żeby zniszczyć całą planetę, no bo przecież Jiro nie będzie w stanie przeżyć. Tak czy siak, moim zdaniem największy problem polega na tym, że Cell tutaj wygląda na to, że pokonał Gasta. Chociaż on na ostatnim panelu jeszcze się podnosi, więc to nie jest tak, że jest nieprzytomny. Nie, dla mnie to jest blefowanie. Dla mnie to jest blefowanie, chociaż może, nie wiem, są jeszcze inni ziemianie, prawda, którzy mogą pomóc. Chociaż Gohan został pokonany, Videl jest za młoda, Krillin też był zajęty. Zobaczymy, jak to się skończy. Mieliśmy jeszcze w tej historii kapitana Chickena, więc może to kapitan Chicken uratuje Ziemię i zasłuży faktycznie na 70. miejsce w rankingu moich ulubionych postaci, chociaż ja wtedy zapomniałem o Gołasu chyba i Umigame, więc kapitan Chicken nie byłby w top 70. Tak czy siak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście odsyłam na stronę Dragon Ball Multiverse, cieszę się, że ta manga dalej trwa, mimo tego, że turniej się zakończył, bo oprócz tego, że mamy ciekawe wątki, chociażby to, na co bardzo czekam, bo okładka zrobiła bardzo dobrą robotę, już sam fakt, że jest animowana. Ciekawe, co w ogóle na ten temat ludzie piszą. Będę musiał sobie przypomnieć w takim razie ten poprzedni rozdział tyczący się Uba, no bo Ub miał ten swój trening w tym drugim wymiarze, no nie? Okej, nie przedłużam, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.